zastanawiałam się, od czego zacząć, i pomyślałam, że zacznę od swojego pierwszego performance'u, który zrobiłam, bo ja studiowałam malarstwo. I pierwszy performance to był drugi rok studiów, i miałam takie hasło, temat performance. I pamiętam, że chodziłam wokół tego, no tak kijem dotknąć nie mogłam, bo zupełnie nie wiedziałam, jakby się do tego zabrać. Zastanawiałam się nad tym, czym performance jest, i wydawało mi się, że czy nie wiedziałam, jak zrobić, żeby nie odgrywać, i żeby nie robić czegoś, na czym się nie znam, nie udawać czegoś. A też no nie bardzo wiedziałam, jak tym językiem można by opowiadać. A była wtedy zimna zima, jakieś minus 27 stopni. I pamiętam, że wzięłam książkę Kapuścińskiego, w której on opisywał taki bardzo doskwierający upał i to, co się działo z ciałem. I to doświadczenie ciała było dla mnie bardzo mocne. No i chciałam to skontrastować, to ciepło z zimnem, więc tak na jakimś kostiumie kąpielowym wtedy usiadłam na dachu u przyjaciółki w mieszkaniu. Pamiętam, że stopy położyłam na śnieg, żeby tego zimna jeszcze jakoś doświadczać. Później oczywiście nimi trochę ruszałam. No i czytałam w koło ten tekst o doświadczeniu gorąca, doświadczając przy tym zimna, ale opis ciała był bardzo podobny, znaczy reakcji ciała, tego, co się dzieje. W zasadzie to ciepło i zimno tutaj nie było tak istotne, jak samo to takie ekstremalne doświadczenie. I nagrałam ten performance, on trwał wtedy chyba trwało 8,5 minuty. Pamiętam, że przystałam, pomyślałam sobie, że no nie udało się, koniec, trzeba to wykasować, bez sensu, nie dałam rady, nie wytrzymałam. Wytrzymałam tylko 8,5 minuty, masakra, trudno, koniec. No ale zaniosłam to wtedy Wojciechowi Zamiarowi, mojemu profesorowi, już jako drugą wersję, bo pierwsza się w ogóle nie udała. No i pamiętam, że on powiedział, że bardzo rzadko ma tak, że nie chce poprawiać rzeczy technicznie, a teraz nie chce. Więc to był największy komplement chyba, jaki od niego w życiu usłyszałam. I tą pracę zaczęli pokazywać w kilku miejscach, wszędzie. On ją wziął na kilka pokazów, też do Niemiec. Zostało to pokazane na festiwalu Performance Zimno na Stoczni Gdańskiej w Wyspie. I to mnie tak jakoś sparaliżowało, że przestałam chodzić na te zajęcia z intermediów i wróciłam do malarstwa. Sparaliżowało mnie to, że to był przypadek, że ja nic nie zrobiłam, usiadłam, nagrałam, posiedziałam na zimnie, a teraz wszyscy się tak tym jarają, a w zasadzie to wyszło mi przez przypadek i ja absolutnie nie wiem, jak ten cały performance i tą sztuką współczesną się zajmować. To tak po prostu wyszło. I no tak dobijało mnie to poczucie takiej poczucie bycia oszustką, że właśnie to był jakiś taki przypadek. I wróciłam do tego malarstwa i po jakimś czasie właśnie wspomniany Wojciech Zamiara zobaczył mnie w głównym budynku na Wydziale Malarstwa. Tak podszedł w ciszy do mnie, poklepał mnie po ramieniu i powiedział: nie martw się, to do ciebie wróci. Czy coś takiego. I to była druga chyba najważniejsza rzecz, jaką mi powiedział. No i tak dalej sobie malowałam, a gdzieś tam rosły te rzeczy, których do końca nie rozumiałam. I chyba to poczucie bycia oszustką było taką po prostu i poczuciem intuicyjności tych rzeczy, że one wszystkie gdzieś są podskórnie, właśnie, że czuję to bardzo intuicyjnie, ale nie potrafię tego na takiej płaszczyźnie intelektualnej nazwać jeszcze i opisać. I też nie miałam takiego doświadczenia i nie miałam takich lekcji i nie miałam takich studiów.
tylko malowałam w zasadzie od kiedy się dało, od małego cały czas i to przestało mi wystarczyć, ale nie wiedziałam, co może być dalej. Później, później były takie, pamiętam, kolejne doświadczenia, jak momenty, jak też, nie wiem, czy to było jeszcze na studiach, czy to było zaraz po studiach. Przeniosłam, może jeszcze nie, może jeszcze wcześniej były takie wydarzenia, które były bardziej gdzieś w kręgu wystaw i festiwali artystycznych. I tam jak już robiłam jakieś takie ingerencje, ale cały czas wiedziałam, że chcę tego jakoś tak doświadczać 1 do 1 takiej sytuacji, a nie właśnie coś przedstawiać. I na przykład były takie sytuacje, w których zamknęłam się w jakimś festiwal, był w Sopocie, ja się zamknęłam w takiej kawalerce, jednym pokoju na 72 godziny i w bloku, który był 10-piętrowy, wywiesiłam kartkę, że jestem 72 godziny, jestem w tym mieszkaniu, nie wychodzę, jestem cały czas, w każdej chwili można do mnie przyjść i porozmawiać, że ja nie mówię, ja słucham, jestem tam obecna, są książki, można się czymś zająć, można popisać, można do mnie mówić, można być tam ile się chce, że jestem obecna, nie mówiąca. To było jeszcze na studiach i tak rzeczywiście no, sąsiedzi przychodzili i te spotkania były bardzo zaskakujące, bo było od nastolatków, takich trochę zbuntowanych, którzy przychodzili i tak trochę się śmiali, a później się kładli. Aha, bo ja zrobiłam to mieszkanie, to jest jakby taki kokon trochę, że płótnem, taki wielki szałas, że już się wchodziło się od razu do tego kokona, więc tam nie było jakby pomieszczeń, było takie jedno wielkie pomieszczenie, takie szałasowe. No i właśnie od tego śmiania się jakoś tam się kładli na tych podłóg, coś zaczynali tam czytać. Tam jeszcze był chyba Discman czy coś takiego z płytami, że można było też sobie poleżeć muzyki posłuchać. Ja już nie pamiętam, na jakim etapie były te moje studia, ale chyba Discmanów. Może nie, może to był jakiś taki, może nie, to była chyba MP3 player już, chyba nie jest aż tak źle. No w każdym razie przychodziły osoby w różnym wieku, więc była młodzież, były też osoby starsze, które poczuły taką przestrzeń do wyładowania pewnych frustracji politycznych i dostałam różne wykłady, a że założyłam i tak powiedziałam, że nie będę się odzywać, będę słuchać, to też wysłuchałam bardzo bardzo frustracji politycznych, zupełnie dla mnie obcych, więc musiałam też wysłuchać rzeczy, z którymi się bardzo nie zgadzałam, co też było dla mnie niezłą lekcją. Te 72 godziny też, że byłam bez okien, zrobiłam sobie tylko takie malutkie przejście, że mogłam wybiec na siku i koniec, nie wychodziłam do żadnych innych pomieszczeń. To pamiętam, że jak wyszłam, to nie wiedziałam, czy jest właściwie dzień, noc, która jest godzina, jak to jest, i też chodziłam taka, jak wyszłam na miasto, oślepiło mnie światło, no bo siedziałam w tym szałasie, tam była tylko taka mała jedna lampka. Tego typu działania właśnie pojawiały się w ciągu studiów i przez cały czas trwania. Jak gdzieś byłam zapraszana, to jakby zaczynałam, pamiętam, że wtedy miejsce było dla mnie bardzo ważne, więc jakoś tak badałam to miejsce i próbowałam swoją obecność tam jakoś zmieścić. Zostałam też, pamiętam, zaproszona w czasie Grassomanii. Tamten festiwal, o którym powiedziałam, to był chyba Art Loop, ta ingerencja, Sopocki.
później właśnie na festiwalu Grasowania w Galerii Miejskiej, żeby zrobić bar. Też pomyślałam, że no nie wiem, jak w ogóle zrobić bar i jak ja tam. To był budynek, stary dom towarowy, który mieli zburzyć, więc pamiętam, że wniosłam ten gruz już wtedy tam. Ale też pamiętam, że się położyłam w tej przestrzeni, bardzo długo leżałam tam, tak bardzo fizycznie dotykając zimnego betonu, gleby i myśląc o tym, jak ja to miejsce czuję. Jak mówię, to wszystko było bardzo intuicyjne. No i tego gruzu tam wniosłam i znalazłam obok w lumpeksie jakieś dużo takich rzeczy, które były z tamtych czasów świetności tego domu towarowego i między innymi to był taki wózek dziecięcy. I pamiętam, że w ten wózek dziecięcy się wcisnęłam, położyłam się w tym wózku, to była taka gondola, dosyć stara, przykryłam jakąś kołderką, nie wiem jak ja się zmieściłam tam, myślę, że teraz to by mi się nie udało. I ta moja duża głowa, jakaś taka nieadekwatna tam była wciśnięta, leżałam bez ruchu. I to było z kolei takie pierwsze doświadczenie tego, jak ludzie przekraczają, jak potrafią przekroczyć taką strefę bezpieczeństwa, bo w tym byciu, w tym domu szałasie to było wszystko takie słowne. Ja słuchałam, byłam, ale jednak ta bliskość większości była taka ciekawa i też budująca. Później były, a w tym właśnie, w tym leżeniu, w tym wózku doświadczałam tego, jak też wtedy no nie mówiłam, jakby nie reagowałam. Nie było żadnego hasła, że można, nie wiem, weź ten wózek, dotknij, pojeździ, możesz robić co chcesz, jakby nie dawałam. Wtedy też jakby wiedziałam, że nie chcę dawać żadnych wskazówek, co robić, co nie robić. Traktowałam to jako takie zakrzywienie siebie, jako takie zakrzywienie rzeczywistości trochę, że ja jestem, ja tą nogę może delikatnie podstawiam albo tą wygrzebuję tą dziurę w chodniku, a czy ktoś się tam pochyli, przyjrzy w kałuży i zobaczy, czy ktoś doleje swojej wody, czy chlapnie nogą, czy jakby zareaguje, to we mnie była tylko ciekawość. A nie chciałam nic sugerować, nie chciałam też wychodzić ze swoimi jakimiś przypuszczeniami. Starałam się myśleć o tym w taki sposób czysty, jak najbardziej. No i więc leżałam w tym wózku. No i pamiętam, że też pierwszy raz właśnie, wpierw ludzie zaczynali mnie gdzieś tam bujać, przemieszczać, wozić, ale później przyszedł pan, który przez to, że nie wiem, byłam wystawiona, właśnie trochę zaczął mnie traktować jak taką lalkę, zaczął mnie dotykać, szczypać, ściągać tą kołderkę. Było to bardzo, bardzo niekomfortowe. No i te poczucie bezpieczeństwa, ta granica została wtedy przekroczona. Leżałam w tym wózku 4 godziny i też pamiętam to pierwsze takie doświadczenie od tego momentu, że jest mi tak potwornie niewygodne przez pierwszy czas i że nie jestem w stanie sobie poradzić z tą niewygodą, do tego momentu, że jakby to ciało przestało mnie tak bardzo czuć i nawet nie wiem, kiedy te 4 godziny skompresowanej w wózeczku dziecięcym minęły. I więc to jakby wszystko jakoś tak się wtedy kształtowało. No i później pamiętam, jak po studiach chwilę, bo 2 lata po studiach, no kilka lat, niedługo po studiach, znaczy niedługo, no, z mojej perspektywy. Po studiach usłyszałam, że jest, a jeszcze wcześniej pamiętam też, zrobiłam taką pracę, że napisałam tylko przyjdź i weź co chcesz. Napisałam kartkę na drzwiach swojego mieszkania, na dole, na klatce schodowej. Ja mieszkałam wtedy na Starym Mieście. Mówię to, bo
o wielu swoich pracach czytałam później, czytałam wiele relacji, które bardzo odbiegają od rzeczywistości. To też jest dla mnie niezwykle ciekawe, jak rzeczy rządzą się swoimi prawami, żyją swoim życiem i funkcjonują na zasadzie plotki i legend i mają te drugie, trzecie i czwarte życie. Po czasie nie wiem, co jest większą prawdą, czy to, jak to wyglądało, czy to, jak to się w pamięci ludzkiej ukształtowało. I nie mam na to odpowiedzi. Nie wiem, co jest prawdziwsze, bo wiadomo, że pamięć zawsze tworzy się po swojemu. Więc ta rzeczywistość w pamięci jest dla mnie równie prawdziwa. No w każdym razie, więc mieszkałam na tak zwanym Starym Mieście, wywiesiłam te kartki i też przychodzili ludzie i te rzeczy z mieszkania zabierali. Schowałam tylko, wtedy miałam stacjonarny komputer, więc przyznaję się, że schowałam ten komputer, bo tam miałam z dyskiem wszystkie swoje prace, zostawiłam monitor, klawiaturę, myszkę, drukarkę i te rzeczy w koło. Natomiast śmieszne jest to, że już po wszystkim wtedy były takie duże dyski stacjonarne, on się zepsuł, padł i straciłam wszystko tak czy siak, więc pomyślałam, że to jest tak jak no, praca stworzyła się sama, miało być czysto, zostało czysto. I przyznam, że poczułam ulgę, że to wszystko się straciło, że tego dysku nie ma. I że robię od nowa i że to tak miało być i że ten komputer był chyba jakimś niezłym oszustwem. I później, no właśnie, tak zaczęłam mówić, że po studiach usłyszałam, że BWA robi projekt, który się nazywa Studio Mistrzów i że Zbigniew Libera będzie mistrzem. No, Zbigniew Libera był dla mnie tak wielkim artystą i autorytetem, wielkim kawałem historii sztuki polskiej, więc jakby praca z nim była jakimś marzeniem, a jednocześnie tak mnie to sparaliżowało, przerosło i tak pomyślałam, że w zasadzie to ja nie mam nic do zaoferowania, że stwierdziłam, że nie wezmę w tym udziału. No i później rozmawiałam ze swoją ówczesną nauczycielką, asystentką i też już na początku wspólnej przyjaźni, Bogną Górską, która powiedziała mi, a weź idź tam, zobacz, co robią ludzie, nie, już wtedy przyjaciółką, tak, co robią ludzie w twoim wieku i podobnym w całej Polsce, masz mały kontakt, siedzisz w tym Gdańsku. I ja powiedziałam jej, no dobra, ale wiesz, ja nie mam żadnego pomysłu, nie ma rzeczy, które ja chcę robić. Jedyne, co chcę zrobić, to po prostu wyjść z domu, iść przed siebie i zobaczyć, co się wydarzy. Jakby to jest jakąś taką konsekwencją dla mnie tych badań, które robię. Nie wiem, tutaj opowiedziałam o kilku w skrócie, ale one mniej więcej na tym polegały, czyli byciu w różnych miejscach, w różnym czasie, po prostu bycia i patrzenia, co dalej, co się może wydarzyć. Mówię, że teraz jakoś widzę, że naturalną konsekwencją będzie wyjść po prostu z mieszkania i zobaczę, a ja nie mam pojęcia, jakby nie potrafię tego opisać, to jest w ogóle bez sensu, co ja mogę o tym powiedzieć, że co, wyjdę i co, ja nie wiem, bo może przecież dojdę tylko 2 ulice, kogoś spotkam, będę chciała o nim zrobić film i na tym się skończy, a może się przestraszę i zostanę klatkę obok, a może gdzieś będę szła i coś wyjdzie z tego, ale nie wiem, jak wtedy to pokazać. Wydaje mi się to całkowicie bez sensu, a jakbym miała to opisać, to już w ogóle wtedy nie chcę robić tej pracy, bo musiałabym ją sformatować, czego nie chcę robić. I pisząc jakieś założenia, musiałabym mieć jakieś założenia, a jak będę mieć założenia, no to ta praca nie ma sensu. No i Bogna im powiedziała, że ja nie wiem, nie mam pojęcia, nie doradzę ci, nie wiem, czy jesteś w stanie to przedstawić i nie jestem w stanie sobie też wyobrazić, co na to powie Zbigniew Libera, ale myślę, że nie musisz się tym przejmować, że warto po prostu iść jako takie doświadczenie. I właśnie też zobaczenie tych
poznanie innych ludzi, zobaczenie co robią i tylko dlatego jakoś mnie ośmieliła, że pojechałam cały czas z tym przeświadczeniem, że to jest bez sensu. No i to powiedziała, i tak to przedstawiłam. I chyba miałam takie ogromne szczęście, że właśnie doświadczenie, że trafiłam na, no właśnie, że ten pomysł trafił na artystę, na kuratora w tym projekcie, ale przede wszystkim artystę, który no nie bał się tego ryzyka i wziął na siebie tą odpowiedzialność za to, którą trzeba mieć, no, jak się jest instytucją i dla instytucji pracuje, żeby jakoś to wytłumaczyć, jakoś to wybronić i powiedzieć, że okej, ona nie wie, co będzie, to może nie wyjść, to jest ryzyko, ale to ma takie być, że to, no, to dzięki niemu ta praca mogła powstać, bo nie wiem, jak mnie wybronił, no i oczywiście odwaga osób też, które stały wtedy w tej instytucji, że ten projekt nie miał żadnych, no miał jedno wielkie założenie, ale był nie do opisania z pozycji takiej no, instytucjonalnej, teraz jak też wiem, ciężko to wygląda, takiej finansowej, no, że trzeba się jakoś rozliczyć, a tam nie można było powiedzieć, czy będzie wideo, czy będzie zdjęcia, czy nic nie będzie, czy będzie jeden obraz, czy może nic nie powstanie i że to ryzyko też takie jest. Bo dla mnie to było bardzo ważne, żeby je takim zostawić, że ja mogę nie wyjść, mogę się czegoś przestraszyć, mogę nie chcieć i to jest dla mnie tak samo ważne i tak samo pełne, jak to, że przejdę 100 czy 200 czy 500 kilometrów. No i tak zrobiłam. Czym bliżej byłam wyjścia, tym było trudniej. No w końcu wyszłam z mieszkania i to był już ten pierwszy dylemat, w którą stronę mam iść, w prawo czy w lewo. No i okazało się, że ten brak założeń i ta ciągła otwartość była największym problemem dla mnie, że to zaczynało być nie do zniesienia, że na każdym kroku mam podejmować decyzję, bo tej decyzji nie mam, a tak prosto byłoby mieć jakiś cel. No i to było takie pierwsze zmierzenie się z brakiem celu, które i w ogóle takie zaczęłam rozumieć to, jak dla ludzi jest ważny cel. Jak rozmawiałam z ludźmi i pytali się mnie, dlaczego, jak tak trochę się bali, że coś jest dziwnego, ale jak zaczynali ze mną dłużej rozmawiać, okazywało się, że może jestem całkiem sympatyczna i nie ma się czego bać, to bardzo chcieli zrozumieć i chcieli mnie usprawiedliwić, żeby mnie polubić. Miałam wrażenie, że musieli mnie zrozumieć, żeby móc mnie polubić, a tego chcieli. Więc zaczynali mi dawać takie podpowiedzi, że może idę w jakiejś intencji. Ja mówiłam, że no nie, może, czy właśnie na coś zbieram, może to jest jakaś pielgrzymka, no tak mówiłam, że nie, że może chcę jakoś tak fizycznie, maraton, mówiłam, że nie. No i widziałam, że dla nich jest to trudne i czym bardziej było dla nich trudne, tym dla mnie było bardziej trudne i w pewnym momencie już dosyć daleko w trasie pojawił się cel Wrocławia i to było dosyć śmieszne, bo to było tak, że mówiłam, że będę mieć wystawę, bo też jakby nic nie oszukiwałam, nie tworzyłam jakiejś historii. Więc mówiłam, że będę mieć wystawę, ale ta wystawa będzie tam za pół roku czy coś, że może coś tutaj po drodze znajdę, że pokażę na tej wystawie, mówię, idzie ta wystawa we Wrocławiu, aha, idzie pani do Wrocławia. Ja mówię, nie, no nie idę do Wrocławia, tylko aha, idzie pani do Wrocławia, no nie idę, ale dobra, to droga na Wrocław jest tam, musi pani przejść, tam będzie droga. No i tak mnie pokierowali, jakby bardzo im zależało, więc zaczęłam iść na ten Wrocław i też zaczęłam myśleć, że to może jest okej, że no, długo szłam bez celu, a teraz ten cel pojawił się jakby z tego braku celu, nadali go ludzie, więc może rzeczywiście będę tak szła i tak dalej. Mówiłam, że no ja idę nigdzie, ale tu Państwo mi pokazali, jak mam iść na Wrocław. No dobra, no to my też tutaj dalej Panią na ten Wrocław, jakby bardzo chętnie to ludzie podchwycili, pokierujemy. I tak oto się z tego zrobiła, chcąc, nie chcąc, planując, nie planując, taka pielgrzymka sztuki
na Wrocław. Ja ten Wrocław minęłam i poszłam jeszcze dalej pod granicę czeską, ale już wtedy za tym Wrocławem napisałam, pamiętam, do Zbyszka, że ja nie wiem, czy to początek, czy koniec, ale już się nie czuję. Czuję się tak jakoś komfortowo i swobodnie w tym. Wtedy też napisała do mnie przyjaciółka, czy może dołączyć. Wcześniej tego nie chciałam, to już było po 2 miesiącach i powiedziała mi, że jasne, bo w zasadzie już kończę i te 2, 3 ostatnie dni szłam z jeszcze jedną osobą, co mi też dało ten obraz tego, że ta chociaż jedna osoba, do której można coś powiedzieć, całkowicie to zmienia wszystko i no wtedy to już było w zasadzie wycieczką. I to już był koniec. Jak wróciłam do domu i okazało się, że mam właściwie ileś tam kart, dysk rzeczy i że to są jakieś setki godzin wideo, dźwięku, do dyktafonu, zdjęć, wszystkiego, to jakoś tak się bałam zaglądać do tych rzeczy, że nie ruszałam tego przez 2 miesiące. No i później właśnie i Ania, i Zbyszek mówili, że kurczę, słuchaj, no już czas, zaraz wystawa, niedługo, za tam miesiąc czy coś, a jakiś taki miałam paraliż, jakby co z tymi rzeczami zrobić. Bardzo dużo myślałam o ludziach, których spotkałam po drodze, że oni są jakoś częścią, jak to potraktować, jak zrobić, żeby to było wszystko fair i żeby pokazać jakoś to prawdziwie. No i zaczęłam montować. Praca to jest taka instalacja z 35 zmontowanych wideo, z 100 chyba 50 zdjęć, czy iluś tam i kilkudziesięciu, nie wiem, 70 rysunków czy coś. I jakoś tak postanowiłam pokazać wszystko przekrojowo, pokazać w miarę wszystko, nie chronologicznie, nie robić z tego jakiejś podróży, przejścia, tylko pokazać jakby to jako ten chaos doświadczeń, którym to było, mieszając różne momenty i różne też emocje, bo były wszystkie po drodze, bo były oczywiście momenty paraliżującego strachu, bardzo trudne doświadczenia, były bardzo piękne doświadczenia i jakieś ogromne wzruszenia. I to wszystko tam było i bardzo chciałam, żeby to wszystko się zawarło, więc jakoś i też nie chciałam jakoś bardzo tej swojej historii narzucać, tylko chciałam, żeby ona wrażeniowo mogła być na tyle otwarta, na ile jest. No i to było dla mnie też bardzo ciekawe, że ludzie przychodząc na wystawę, oglądając tę pracę, mieli tak różne doświadczenia, że na przykład podchodził ktoś i mówił, to jest niesamowite, jak ludzie są życzliwi, to jest niesamowite, ile dobra cię spotkało, jaka ta podróż była piękna i jakie to jest optymistycznie napawa jakby ta ilość życzliwości, która jest w ludziach. Albo podchodzili ludzie i mówili, to jest straszne, to jest masakra, nie wyobrażam sobie z tego strachu i lęku i jak ludzie potrafią być okrutni, jaki rodzaj seksizmu jest w Polsce i jak strasznie być kobietą, no, kobietą w tym kraju, idącą samą. Więc ta historia była prawdą. I te wszystkie różne, jakby bardzo skrajne wrażenia, które ludzie mieli z tej pracy i mówili, cieszę się, że pokazałaś to, jak jest ciężko, jaki jest seksizm, albo cieszę się, że pokazałaś to, jak ludzie są życzliwi, to wszystko było prawdą, więc cieszyłam się, że jakoś udało się. I później właśnie jak już zaczęłam mówić, Sebastian Cichocki zaprosił mnie do tego, żeby zrobić coś w Parku Rzeźby na Bródnie. No i też jakby tak trochę o tym myślałam. No i powiedziałam Sebastianowi i Kasi Karwiańskiej też z takim lekkim stresem, że no słuchajcie, ja nie chcę nic robić, gdzie ja tam nie jestem rzeźbiarką, nie znam tego parku, nawet nie jestem z Warszawy, nie wiem, czego ludzie mogliby tu chcieć, albo co mogłoby mieć jakiś sens i ja po prostu chcę przyjść do tego parku i chcę być, i chcę zobaczyć. No i oni się od razu zgodzili, co było dla mnie takim dużym zaskoczeniem, że
jasne, świetnie, rób to. I no i też to dopiero oni, to jest też takie dla mnie właśnie wspaniałe, wspaniałe. O, proszę już, przepraszam, tego małego berbecia tutaj. Dopełnienie, jakie mają artyści z kuratorami, czyli to, że później Sebastian nazwał to rzeźbą społeczną. Było to określenie, które mi robiąc to nie przyszło do głowy i to jest to, co w ogóle bardzo sobie cenię, jak można działać intuicyjnie, bo wydaje mi się, że jest to coraz trudniejsze i artyści coraz częściej czują chyba nacisk i taką potrzebę, ale nie wiem, czy nie pod presją robienia rzeczy konceptualnych i zamknięcia tego w pewnym koncepcie i tego, że one muszą być tak właśnie intelektualnie umocowane, opisane i że to trzeba wszystko wiedzieć. Ja często mówię studentom, że naprawdę mogą sobie pozwolić na tą intuicję i że to może być nazwane dużo później i że sztuka może być pozawerbalna i te werbalne umiejętności nie muszą być tak duże, nie trzeba tego zawsze tak świetnie opisać, zaznaczyć i zdefiniować, bo czasami coś czujemy, a zupełnie nie wiadomo, czym to jest i wydaje mi się, że to może być jakby, że nie zawsze trzeba ilustrować rzeczywistość i naukę, tylko można próbować zbadać coś niezrozumianego, a może to wyprzedzi krok wcześniej, może to wyprzedzi o krok nawet właśnie naukę czy rzeczywistość i zostanie nazwane później. To tak tutaj na marginesie. No w każdym razie przyszedł ten dzień, że stanęłam w parku, wybrałam sobie miejsce raj Pawła Althammera. No i tak znowu też nie wiedziałam co i myślałam, że jakby znowu takie poczucie porażki, że to takie nic, ale no też jakby tak jak mówiłam, tą porażkę akceptuję na równi z tym, jakby w cudzysłowie praca miała się udać. No ale już tak po godzinie stania trochę padało, ja sobie przy drzewie tam zrobiłam trochę patyczków, jakiejś tam folii śmieciowej położyłam, żeby się przed tym deszczem trochę schronić i jak to robiłam, przyszedł pan Marek, mieszkaniec, zaczął ze mną rozmawiać, zadawać pytania i takie to było przyjmujące, tak no poczułam się jakoś zaopiekowana, jak gość, który przychodzi na czyjś teren, do czyjegoś parku i poczułam się tam chciana. I jakoś tak się bardzo ośmieliłam, że rzeczywiście tu ten szałasik wpierw taki mały sobie położyłam, się przykryłam tam czymś i tak siedziałam, zaczęłam coś sobie tam pisać, robić i już w tym parku być. Później od Dariusza dostałam więcej drewna i mogłam ten szałas tam trochę zrobić większy, bo tak wbrew temu też, co czytałam, no to nie był namiot, tylko to obozowisko się tworzyło tam z tych rzeczy, które stamtąd było i tworzyło się na bieżąco. Chodź tutaj. No i tak rosło i przychodzili do mnie ludzie, w zasadzie goście, zatrzymywali się, osoby, które mieszkają tam w okolicy, których ten park jest taką codziennością, coraz częściej i gęściej, aż stworzyła się jakaś taka mała społeczność tam. Co najpiękniejsze dla mnie były te momenty, kiedy ludzie mówili, że mieszkają obok siebie 40 lat, a poznali się tam i zaczęli rozmawiali pierwszy raz. No i znowu to, wydaje mi się, że to było takie po prostu drobne zakrzywienie rzeczywistości. I
No i siedzieliśmy tam, rozmawialiśmy już od 7 rano, bo no, niektórzy przychodzili wcześniej, tak jak zwykle chodzą na spacery z psami, więc ja już czekałam na te pierwsze osoby, bo noce, przyznam, były takie nie najłatwiejsze, bo no, nie zapadałam w ten głęboki sen. Ja nie pamiętam, czy to 3 tygodnie to trwało, czy coś, ale jakoś tak nigdy nie zasnęłam głęboko, bo no bo to jednak osiedle, blokowisko, dużo ludzi, nie zawsze trzeźwi i ten sen w tym parku, to tak czuwałam, ile się da. Najczęściej najdłużej zostawał ze mną Andrzej, który był tak do pierwszej, drugiej w nocy. Siedział, często czytał mi swoje wiersze. Niektóre te wiersze zapisałam w parku na alejkach. I no Andrzej jest niezwykłą postacią brudnowską, poetą, więc był takim moim tam aniołem stróżem wieczornym. Jak odchodził, kładłam się spać i tak czuwałam, lekko przysypiając. Czasami miałam też w nocy gości. No i rano zazwyczaj pierwsza przychodziła Małgosia, na którą już czekałam, żeby wypić z nią kawkę, która przychodziła na spacer z psami. Była tym moim porannym aniołem. I to wszystko było właśnie pod Złotym Aniołem w parku. W pewnym momencie na portalu brudnowskim pojawił się artykuł o tym, że artystka za państwowe pieniądze siedzi w parku i też pojawił się taki artykuł w Fakcie i w Super Expressie i co ciekawe wzięli, ktoś zrobił najprawdopodobniej zdjęcie jakby temu szaosowi jakoś tak bardzo wcześnie, chyba rano, jak musiałam spać i było tak bardzo tam pięknie w koło posprzątane, bo tak nigdy nie było, zawsze był tam tłum ludzi i coś się działo. I wstawił moje zdjęcie z gali jakiejś, gdzie byłam pomalowana, ufryzowana i było to normalnie photoshopowane, wklejone to zdjęcie, więc wyglądałam tam jak właśnie, jak na gali w parku. I zaczęli przychodzić ludzie i to już nie było tak jak na początku, czyli że startujemy od pozycji zero, że się nie znamy, że jest coś, jakaś rzeczywistość, na której się stykamy i jakby od tego wychodzimy, z tego poznawania się jako ludzie. Tylko jakby znowu się zaczęło od pozycji bronienia, że ja musiałam się wybronić z tego, że tam w ogóle jestem, żeby dojść do tej pozycji zero, w której możemy się zacząć poznawać, no bo ludzie przychodzili właśnie tacy rozłoszczeni tego, że ja te pieniądze państwowe wydaję, a przecież powinny być na śmietniki. Zaczęli przychodzić ludzie i nawet przyszedł jeden pan, który wyszedł ze szpitala z węflonem tylko po to, żeby zobaczyć, kto tutaj w jego parku, co tu się dzieje. I no to było takie stresujące mocno, ale też jak te osoby przychodziły i widziały, jak to tak naprawdę wygląda, to bardzo szybko jakby zmieniali nastawienie, zmieniali opowieść i też często zostawali. Przyprowadzali dzieciaki, żeby malowały, albo sami zostawiali, żeby porozmawiać i tak dalej, więc to się jakoś zmieniało, ale to było niepotrzebne, jakby niepotrzebne ten moment nastraszenia kogoś, ale to jest do przełożenia jakby w każdej takiej rzeczywistości poznawania, jakby zastraszania na tle jakimkolwiek, czy religijnym, czy narodowościowym, czy no to jakby obserwuję ten schemat, który tam zobaczyłam w takiej mikroskali wszędzie, że to jest to, że jak już się kogoś nastraszy i coś powie, jakąś historię stworzy, to jest niestety niemożliwym, żeby się po prostu poznać. Wpierw trzeba te strachy obalić, żeby można było powiedzieć: OK, cześć, tam Ania Honorata, to co w zasadzie lubisz, czego nie lubisz, kim jesteś. Więc tak, no to po tych 3 tygodniach w parku, pamiętam, że jak jechałam do domu, to byłam tak też taka przebodźcowana, że oprócz tego, że po drodze miałam wypadek na autostradzie, to jak wróciłam do domu, to nie wychodziłam z niego przez kolejne 3 tygodnie. Siedziałam zamknięta w pokoju, w całkowitej ciszy, nie mogłam rozmawiać z nikim, musiałam się odizolować.
I to nie dlatego, że coś było, że to było tak bardzo jakieś złe czy traumatyczne, to było na pewnym stopniu genialne doświadczenie, ale tych wrażeń było tak dużo i tej ciszy tak mało, bo to były te nocne właśnie godziny, gdzieś między 2 a 7, kiedy byłam sama w szałasie, ale też cały czas czuwałam i cały czas gdzieś jakieś głosy były, łącznie z tym, że na przykład przychodzili chłopaki, którzy tam się relaksowali w nocy w parku na ławce, przychodzili, budzili mnie, że mam w tej chwili wstawać i powiedzieć im, o co chodzi i co ja jestem i tak dalej. I jak ja mówiłam wtedy, no ja wiem, że czytaliście pewnie, że za pieniądze coś. Oni mówią, ale pani, o co pani chodzi? Pani pracuje, pani zarabia, my tu nie przyszliśmy o pieniądzach rozmawiać. Więc to też było takie genialne nazwanie pewnych sytuacji prostych. No ale tak, musiałam bardzo wyciszyć i zrozumieć w ogóle to wszystko, co się wydarzyło, tych wszystkich ludzi, których poznałam, te wszystkie rozmowy, sytuacje, jakby bardzo, bardzo powoli to mieliłam. I teraz myślę o wielu innych pracach, które się pojawiały po drodze. Myślę, że ciekawe jest to, chciałabym opowiedzieć o pracy w Katowicach, jak już jesteśmy trochę w Katowicach. Zostałam zaproszona na festiwal Street Art w Katowicach, zostałam zaproszona przez Matyldę Sałajewską, która chciała zmienić trochę formułę tej sztuki w przestrzeni publicznej, z takich prac grafitowych pojawiających się na ścianie, klasycznych dosyć miejscach na takie interwencje społeczne albo jakieś interwencje miejskie. No i właśnie zaprosiła mnie. Niestety to był ostatni festiwal, jaki robiła, to chyba nie do końca się taka forma spodobała w mieście, czego bardzo żałuję. Wtedy no, wymyśliłam sobie, że zrobię taką chwilową galerię. Szukałam miejsca, które moglibyśmy wynająć i żebym też znowu tam po prostu była. Tym razem inne było to, że napisałam kartkę na szybie, że o sobie, że nazywam się Honorata Martin, jestem artystką, jestem tu i można do mnie przyjść w każdej chwili i może coś też robisz, nie wiem, malujesz, fotografujesz, chciałabyś pokazać, pogadać o tym, porobić wspólnie, a jeśli nie, szydełkujesz cokolwiek, a jeśli nie, to może chcesz po prostu wpaść na kawę. Zapraszam. No i jak zwykle przez pierwszą godzinę siedziałam sama i myślałam, że tak to się skończy, a po 10 godzinach już była grupa kilku osób, później kilkunastu osób i te kilkanaście osób już przychodziło codziennie w różnych konfiguracjach, ale w większości stałych i siedzieli ze mną do często 2 w nocy, gdzie razem rozmawialiśmy. Piliśmy kawy, herbaty, hektolitry. Były osoby w każdym wieku, od 17 do prawie 80 lat, kilku narodowości, kilku wyznań. Ja pamiętam, była taka rozmowa, że osoby z instytucji namawiały mnie, żebym może ten lokal na jakiejś takiej dzielnicy gdzieś wynajęła. Ja trochę się uparłam na to, żeby on był w centrum, dlatego że wcześniej, zanim to się udało, to ja przez miesiąc chodziłam wtedy z dzieckiem małym w wózku, spędzałam całe dnie chodząc po mieście, rozmawiając też w parkach, na placach zabaw i tak dalej, i tak dalej. Robiłam naprawdę grube kilometry, jeździłam po wszystkich dzielnicach, ale też byłam w centrum. No i zauważyłam, że do centrum przyjeżdżają wszyscy, też często osoby, które no nie do końca jeszcze są, nie zawsze są już u siebie w Katowicach. Tak samo się dzieje w innych miastach i przyjeżdżają i siedzą na przykład właśnie na placach zabaw i tak dalej i próbują jakoś się w tym mieście odnaleźć, czyli że to nie jest tak, jak mogłoby się wydawać, że będą osoby właśnie mieszkające w centrum przychodzić, bo nie było takiej osoby ani jednej. Tylko to były wszystko osoby z okolic Katowic albo z bardzo różnych dzielnic,
które tam przyjeżdżają na spacery. I to towarzystwo było bardzo, bardzo różnorodne i tak tożsamościowo niezwykle bogate. No i to, co się zawiązało przez te kilka tygodni siedzenia tam, też było niezwykłe i nie chciałam zmarnować tego potencjału, więc spontanicznie wtedy wymyślałam, że trzeba zrobić wystawę. I zrobiliśmy wystawę, na której były prace osób, które do mnie przyszły mnie odwiedzić. To były prace, no, na przykład był pan, który był chemikiem, mówił, że całe życie maluje, jeszcze nigdy tych obrazów nikomu nie pokazał. To była jego pierwsza wystawa, ale też pierwsze takie publiczne pokazanie. Był chłopak z Zabrza, który mówił, że robi fotografie, ale też ich za bardzo nie pokazuje. Teraz jest fotografem i działa bardzo prężnie, ale też wtedy pierwszy raz te fotografie pokazał. I takich osób było bardzo dużo. No i wyszła taka no, niezwykła wystawa. Prócz takich prac, które opierają się na byciu i wstawianiu siebie w różnym momencie i czasu rzeczywistości, te lekkie podstawienie nogi, jak to nazwałam, nie mogę powiedzieć nazywam, bo to przed chwilą pierwszy raz tak nazwałam. Miałam też grupę performance'ów, które są bliżej tego zimna, tej pierwszej pracy, o której opowiadałam na drugim roku studiów mojego pierwszego performance'u w życiu i które są takim doświadczeniem. I te prace, robiąc wystawę później po projekcie tego wyjścia w Polskę, zostałam zaproszona przez Pawła Jarockiego do zrealizowania indywidualnej wystawy w awangardzie w BWA, czego kuratorką była Ania Mituś. No byłam zachwycona też tym wyborem, bo no Ania była też właśnie tą osobą, która obdarzyła mnie takim ogromnym zaufaniem i wiedziałam, że będzie nam się dobrze pracować, że potrafiła być takim cichym słuchaczem za dnia i w nocy. I w czasie pracy nad tą wystawą, która no była o wszystkich zwierzętach, w tym ludziach i różnych uczuciach, które są wspólne i też wspólnej bezbronności. No, wydarzyła się rzecz, która spowodowała, że ta wystawa skupiła się na wspólnym doświadczeniu bólu, śmierci i żałoby. I tam też wykonałam performance'y, które były chyba pierwszy raz zrobiłam wtedy sztukę, która była mocno autoterapeutyczna. Myślałam, że jakoś tego nie robię, że terapeutyzuję się inaczej, że to nie jest taki do końca mój naturalny sposób, że to sztukę, no chyba, że malarstwo, które jest dla mnie taką formą myślenia, jakby bardzo często przez długi czas tylko maluję, nie robię innych rzeczy, bo jest to dla mnie taki naturalny sposób, no żeby myśleć, żeby szukać. To właśnie wydarzyły się te performance'y i co dziwne, choć jest to tak bardzo, tak skrajnie oczywiste, że po doświadczeniu śmierci bardzo bliskiej mi osoby, wspaniałej artystki, i właśnie tego, jak nagle się to wydarzyło, jako wypadek górski, jak było to nieoczekiwane i jak byłam do tego nieprzygotowana, że seria pracy, w których doświadczam takiego skrajnego uczucia, jest o tym, to, choć trudno w to uwierzyć, ja jeszcze wtedy tego nie wiedziałam. I myślałam, że w tej swojej pracy takiej intelektualnej, że po przeczytaniu tych 10 książek i po wymalowaniu iluś tam obrazów, bo wystawa w ogóle wzięła się stąd, że jako dziecko miałam ten moment dużej religijności i bardzo chciałam jakoś uwiarygodnić religię wobec lekcji biologii, którą już przyjęłam,
że Bóg powstał, znaczy, że człowiek powstał na drodze ewolucji. Pani katechetka się nie do końca z tym zgadzała, przedstawiła swoją wersję. Ja czułam, że jakby ratuje tą religię, mówiąc, że ale to się wszystko składa, przecież skoro to mogło powstawać i 7 milionów lat, to może Bóg stworzył małpy i one po prostu w tym czasie tych lat zmieniły się no, do tej formy, w której jesteśmy teraz. Więc pani katechetka spytała się, czy uważam, że Bóg wyglądał jak małpa, a ja bardzo uradowana powiedziałam, że no tak, ekstra, nie? No, wylądowałam za drzwiami. Myślę, że teraz te lekcje religii, mam nadzieję, że ta wiedza, że to się zmieniło, wtedy wylądowałam za drzwiami, miałam sobie to przemyśleć. No i dosyć obsesyjnie później od dzieciaka właśnie rysowałam te małpy, tego Boga małpy, wizerunki i od tego ta wystawa wyszła. A później właśnie skończyła się na doświadczeniu, wspólnym doświadczeniu cierpienia dla wszystkich zwierząt i takiej bezbronności wobec tego i równości przede wszystkim. No i tutaj też Ania Mituś właśnie to było dla mnie piękne, że mimo, że wystawa się zbliżała, to całkowicie zaakceptowała mój nagły zwrot pracy. No i powstały te prace, w których stoję na dachu, zwieszam się z okna, zatapiam się w zimnej wodzie i chcę doczekać momentu, kiedy ciało czuje się bezpiecznie. Czyli te takie ekstremalne prace, których przyznam, że po czasie nienawidzę. Nienawidzę tego wiszenia, nienawidzę tej pracy na dachu, te prace cały czas za mną chodzą. Ja jestem gdzie indziej też i te ryzyko jest dla mnie absolutnie niepotrzebne, było zbędne i wywołuje we mnie tylko olbrzymią złość. Ja się zabezpieczałam tak jak mogłam na różne sposoby. Zabezpieczyłam się stojąc na dachu, trzymana za kitką, tak że obok był drugi budynek, który był trochę niższy, więc no w razie czego nie spadłabym na sam dół, tylko tam, nie wiem, o jedno piętro czy coś. Wydawało mi się, że to wystarczy, że jest w miarę bezpiecznie, ale chyba byłam w jakimś amoku, bo nawet osoba, która mnie nagrywała i ta osoba, która mnie trzymała później, no jakoś wszyscy się popłakaliśmy i to po prostu, no ja przyznam, że ja chciałabym tą pracę schować, nikomu nie pokazywać, że jej jakoś szczerze nienawidzę. Natomiast ona cały czas za mną chodzi, została sprzedana do kolekcji również i jest trochę już poza moim wpływem, co jest dla mnie też niezwykle ciekawe, właśnie jak tracimy jakoś ten wpływ na swoje prace, jak one po czasie mogą być różnie definiowane i opisywane i to jest znowu to, o czym mówiłam wcześniej, czyli jakby będąc konsekwentną muszę się na to zgodzić. Tak samo było na tym, jak zwisałam z balkonu, tam też jakby dla mnie w ogóle, ja nie chciałam mówić, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo gdyby to był fotomontaż, byłoby to dla mnie tak samo ważne. Dla mnie tylko jakby było istotne to, jak to będzie działać, jaka będzie praca, a nie jak ja to wykonuję. I to wieszenie z balkonu wydawało mi się, że to będzie trochę śmieszne, że będę jak taka szmatka na wietrze. Ale znowu tam było tak, że znowu się zabezpieczyłam jakoś na tym najwyższym balkonie. Chciałam się zabezpieczyć, bo ja chciałam tylko doświadczyć jakiegoś uczucia, a nie chciałam się zabić. No nie chciałam, żeby to się skończyło tragicznie i też się przyczepiłam tam linką trochę do tej barierki w tym jednym takim właśnie najwyższym ujęciu na tym 10. piętrze. I też chciałam, żeby moja babcia, której to było mieszkanie, tego nie zauważyła. Ona niestety wyszła, jak ja już wchodziłam, zauważyła to i znowu się popłakała. Nabrałam lęku wysokości po tych pracach. Wtedy czułam się bardzo silna, bo się wspinałam wiele lat i ćwiczyłam
podciąganie i mogłam się bardzo dużo razy podciągnąć na drążku i byłam bardzo silna, teraz jest inaczej, ale przede wszystkim też psychicznie się wycofałam i nie jestem w stanie nawet podejść do okna, jak to jest na wysokim piętrze. Więc to taka ciekawostka, której nikomu nie mówiłam jeszcze. Po latach, jak poznałam Olafa Brzeskiego, bo coś mieliśmy razem robić, co niestety nie wyszło. I on powiedział, że nasze prace są obok siebie na wystawie i powiedział, że która praca? Mówię, o Jezu, nie, błagam, nie chcę. I że właśnie boję się, jak to może być odbierane i jakiś mam z tą pracą, jakiś, no nie lubię jej. I on powiedział, że no co ty, przecież, że ta praca go bardzo uspokaja i że dla niego ta praca jest o chęci życia, o podjęciu decyzji życia i że jest dla niego bardzo taką uspokajającą pracą. I to jest taka myśl, przez którą czasami pałam do niej sympatią i czasami znowu ją chcę, bo przypominam sobie, że ona rzeczywiście tym była, że ta praca o tym była, jakby był ten potwornie trudny moment, w którym chciałam poczuć, co może być, jakby tak wysoko, kiedy ta linia jest taka cienka, ale jednocześnie jakby też właśnie była o tym poczuciu, że z całymi dylematami, z całą trudnością, niewiedzą i lękiem w życiu, jakby potrafię odnaleźć balans i decyduję się na bycie.